Kryptofamilia. Dzisiaj musimy spojrzeć na rynek spokojnie, bez paniki, bez emocji i bez bajek o tym, że wszystko zawsze rośnie, bo mamy bardzo ciekawy moment. Z jednej strony złoto tanieje już drugi tydzień z rzędu. Według analityków cena złota spadła w piątek do okolic $4499 za uncję, a cały tydzień zakończyła na 1% minusie. Główne powody? Mocny dolar, rosnące rentowności obligacji, wysokie ceny ropy i coraz większe obawy, że Fed nie będzie tak łagodny, jak rynek wcześniej zakładał. Analitycy podają też, że rynek wycenia już około 58% prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez Fed do końca roku. Z drugiej strony mamy Bitcoina. Na wykresie BTC widzimy cenę w okolicach 75,500. Bitcoin jest dziś na minusie około 2%. W ciągu ostatnich 24 godzin miał szczyt w okolicach 77 i minimum przy 74 297 dolarach. I teraz najważniejsze pytanie. Czy to jest zwykła korekta, czy początek czegoś większego? Zacznijmy od złota. Złoto jest aktywem, które teoretycznie powinno dobrze zachowywać się w czasie inflacji, wojny, kryzysu i niepewności. Ale rynek nie działa tak prosto. To nie jest tak, że inflacja rośnie, więc złoto zawsze musi rosnąć każdego dnia. Złoto bardzo mocno reaguje na dolara, rentowności obligacji i oczekiwania wobec Fedu. Jeśli dolar się umacnia, złoto często dostaje presję. Dlaczego? Bo złoto jest wyceniane w dolarach. Dla inwestorów spoza USA mocniejszy dolar oznacza, że złoto staje się droższe w ich lokalnych walutach. To może być chwilowy popyt. To może chwilowo zmniejszać popyt. Druga rzecz to rentowność obligacji. Złoto nie płaci odsetek, nie daje kuponu, nie daje dywidendy, więc jeżeli rentowności obligacji rosną, część kapitału może przechodzić do obligacji, bo tam inwestor dostaje konkretny procent. I nawet jeśli długoterminowo ktoś wierzy w złoto, krótkoterminowo duże fundusze mogą rotować kapitał. Trzecia rzecz to Fed. Rynek przez długi czas liczył na obniżki stóp, a obniżki stóp zwykle pomagają złotu, bo osłabiają dolara i zmniejszają atrakcyjność obligacji. Ale jeżeli nagle pojawia się scenariusz, że Fed może nie obniżać, a nawet podnosić stopy, wtedy złoto dostaje po głowie. I to właśnie teraz widzimy. Cena złota nie spada dlatego, że złoto nagle przestało być wartościowe. Spada, bo rynek zaczyna wyceniać trudniejsze otoczenie monetarne, droższy dolar, wyższe rentowności, mniej taniego pieniądza. I tu jest bardzo ważna rzecz. Taka korekta nie musi oznaczać końca trendu. Wręcz przeciwnie. Po mocnych wzrostach rynek często musi oczyścić emocje. Złoto nie może iść pionowo w górę bez przerwy. Jeżeli wcześniej inwestorzy kupowali agresywnie, to teraz część realizuje zysk. Część czeka na lepszą cenę, a część reaguje na dane makro. Według analizy cytowanej przez analityków, ważne poziomy techniczne dla złota to okolice $4372, czyli 200-dniowa średnia krocząca, oraz $4667, czyli okolice 50-dniowej średniej. To oznacza, że złoto znajduje się w strefie, gdzie rynek szuka równowagi między krótkoterminową presją a długoterminowym trendem. Teraz przejdziemy do Bitcoina. Na wykresie widać bardzo konkretną rzecz. Bitcoin zaliczył mocny spadek z okolic $97,000 do okolic 60,000. Potem pojawiło się odbicie. Cena wróciła w okolice 80,000, ale nie zdołała kontynuować ruchu w stronę wcześniejszych szczytów. Teraz jesteśmy w rejonie 75-77 tysięcy. To znaczy, że rynek jest w fazie testu. Mamy wsparcie zaznaczone na wykresie w okolicy $68,000. Mamy opór w okolicy $88,914. I obecna cena jest mniej więcej między tymi poziomami. I to są bardzo ważne dane. Bitcoin nie jest teraz ani przy panice, ani przy euforii. Jest pośrodku. I to jest właśnie najtrudniejsze miejsce dla zwykłego inwestora, bo kiedy cena rośnie pionowo, wszyscy chcą kupować. Kiedy cena spada dramatycznie, wszyscy się boją. A kiedy cena stoi pomiędzy wsparciem i oporem, większość ludzi nie wie, co robić. Z analizy technicznej wygląda jednak to tak. Dopóki Bitcoin utrzymuje się nad strefą 68-70 tysięcy, większa struktura odbicia nadal żyje, ale jeśli cena wybije w dół tę strefę, wtedy rynek może zacząć potrzebować ponownie w stronę niższych poziomów, nawet w okolice 60 tysięcy, czyli wcześniejszego dołka.
Z drugiej strony, żeby wróciła prawdziwa siła, Bitcoin musi przebić okolice 80-82 tysiące, a potem iść w stronę oporu około 88-89 tysięcy. Dopiero wybicie tego poziomu byłoby mocnym sygnałem, że kupujący odzyskują kontrolę. Na razie mamy coś innego. Odbicie po mocnym spadku, a potem korektę tego odbicia. I to jest normalne. Największy błąd młodych inwestorów polega na tym, że oni mylą każdy spadek z końcem rynku i każdy wzrost z początkiem nowej hossy, a rynek przez większość czasu robi coś pomiędzy, buduje strukturę, testuje poziomy, wyrzuca słabe ręce, zmusza ludzi do decyzji pod presją. I teraz trzeba połączyć złoto z Bitcoinem, bo oba aktywa są różne, ale reagują na ten sam świat: dolara, stopy, płynność, inflację, geopolitykę i zaufanie do systemu finansowego. Kiedy dolar się umacnia, presję może czuć i złoto, i bitcoin. Kiedy rosną rentowności obligacji, kapitał może odpływać z aktywów alternatywnych. Kiedy Fed staje się bardziej jaszczębi, rynek zaczyna ograniczać ryzyko. Bitcoin jest bardziej ryzykowny niż złoto, więc jego reakcje bywają mocniejsze. Złoto może spaść 1%, a Bitcoin w tym samym czasie może spaść 3, 5, a nawet więcej. Na Bitcoina nie można patrzeć tak samo, ani na złoto nie można patrzeć tak samo. Złoto to bardziej ochrona wartości, Bitcoin to bardziej asymetryczny zakład na cyfrową alternatywę wobec systemu. Złoto ma tysiące lat historii, Bitcoin ma technologię, ograniczoną podaż i rosnącą adopcję. Jedno jest ciężkie, fizyczne i spokojniejsze, drugie jest cyfrowe, szybkie i bardzo zmienne. Ale w portfelu 33 właśnie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby zgadywać idealny moment. Chodzi o to, żeby nie być uzależnionym od jednego scenariusza, bo jeśli masz tylko gotówkę, inflacja zjada cię powoli. Jeśli masz tylko bitcoina, zmienność może cię psychicznie zniszczyć. Jeśli masz tylko złoto, możesz przegapić dynamiczny wzrost aktywów cyfrowych. A jeśli masz wszystko rozłożone rozsądnie, to nie panikujesz przy każdym ruchu rynku. I tu wchodzi te 10% antysystemowości, ale spokojnie, konkretnie. System finansowy działa tak, że zwykły człowiek ma reagować emocjonalnie. Kiedy ceny rosną, ma kupować na górce. Kiedy ceny spadają, ma sprzedawać w strachu. Kiedy inflacja zjada oszczędności, ma trzymać pieniądze w banku i udawać, że wszystko jest normalnie. Kiedy bank centralny zmienia stopy, zwykły człowiek dowiaduje się po fakcie, że jego kredyt, oszczędności i siła nabywcza znowu się zmieniły. Duzi gracze nie działają tak chaotycznie. Oni patrzą na płynność, stopy, dolara, obligacje i cykle. Nie kupują dlatego, że ktoś krzyczy w internecie. Kupują wtedy, kiedy mają plan. I dokładnie tego brakuje większości ludzi. Planu. Dzisiejszy spadek bitcoina i złota nie jest jeszcze katastrofą. To jest ostrzeżenie, że rynek nie będzie dawał łatwych pieniędzy. Złoto jest pod presją przez dolara, rentowności i Fed. Bitcoin testuje, czy odbicie z dołka ma siłę, czy było możliwe tylko na chwilę reakcją po dużym spadku, czy było po prostu tak, że chciał się wybić, ale niestety może mu nie wyjść. Najważniejsze poziomy na Bitcoinie są proste. Okolice 68 tysięcy jako wsparcie i okolice 89 jako opór. Dopóki jesteśmy między nimi, rynek jest w zawieszeniu. Nie ma pełnej paniki, ale nie ma też pełnej euforii. Dla inwestora długoterminowego to jeszcze czas na obserwacje, nie na emocjonalne decyzje. Dla spekulanta to czy rynek jest trudny, bo może mocno wycinać pozycje w obie strony. Dla osoby budującej portfel 33 to jest przypomnienie, że dywersyfikacja nie jest nudna. Dywersyfikacja jest po to, żeby przetrwać momenty, kiedy rynek robi dokładnie odwrotnie niż większość oczekuje, bo prawdziwa gra nie polega na tym, żeby zawsze mieć rację. Prawdziwa gra polega na tym, żeby nie zostać wyrzuconym z rynku w najgorszym możliwym momencie. Dlatego dzisiaj patrzymy na złoto, patrzymy na bitcoina i nie panikujemy, analizujemy, sprawdzamy poziomy, obserwujemy dolara, Fed, ropę i rentowności obligacji, a przede wszystkim pamiętamy jedno: system lubi ludzi bez planu, a my na tym kanale plan budujemy. Kryptofamilia, dajcie znać w komentarzu, czy według Was Bitcoin utrzyma 68 tysięcy, czy zobaczymy jeszcze jeden mocny test rynku niebawem. I napiszcie 33, jeśli budujecie swój portfel nie pod emocje, tylko pod przetrwanie. Bo pamiętajcie jedno, że jeżeli będziemy inwestować wszyscy razem w aktywa, które są poza systemem, złoto, bitcoin, kryptowaluty,
nie wiem, nieruchomości i inne aktywa, to będziemy mieli przewagę nad tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Będziemy mogli podejmować mądre decyzje i będziemy mogli wiedzieć, że w razie czego zawsze jesteśmy wolni. A więc na koniec co? Witaj w Crypto Family.